Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie ze stolicy regionu Emilia-Romagna, z Bolonii. Dzisiaj mamy piątek, jest popołudnie. Miasto naprawdę tętni życiem, jest wszędzie pełno ludzi, we wszystkich restauracjach, we wszystkich uliczkach pełno młodzieży. Jedynie tutaj, na dziedzińcu Muzeum Instrumentów Muzycznych, znaleźliśmy odrobinę ciszy i stąd dla Was nadaję. A co jeszcze można zobaczyć w Bolonii? Co zjeść? Co nas zachwyciło? Zobaczcie, zapraszam na film. Bolonia, miasto, którego historia sięga czasów Etrusków, kiedy to istniało pod nazwą Felsina. W II wieku przed naszą erą, kiedy na tych terenach pojawili się Rzymianie, założyli miasteczko Bononia, a dzięki wybudowaniu drogi Via Aemilia stała się przez kilka dziesięcioleci drugim co do wielkości miastem cesarstwa. W późniejszym okresie stała się kolebką europejskiej nauki. Bolonia określana jest trzema przymiotnikami: la dotta, la grassa i la rossa, czyli mądra, tłusta i czerwona. A dlaczego? Wyjaśnienie znajdziecie w dalszej części filmu. Bo oto zbliżamy się do Piazza del Nettuno, otoczonego renesansowymi pałacami, a w jego centrum znajduje się fontanna boga mórz i oceanów Neptuna. U jego stóp autor Giambolonia umieścił syreny, będące alegoriami czterech rzek: Gangesu, Nilu, Amazonki i Dunaju. Z ich piersi wytryskuje woda, a kilkumetrowy Neptun stoi nagi, co spotkało się ze sprzeciwem jednego z papieży. Gdy fontanna została ukończona, biskup Bolonii poprosił Giambolonia, aby zmniejszył przyrodzenie Neptuna. Artysta przystał na prośbę biskupa, ale również zakpił sobie nieco, albowiem jeśli ustawicie się w odpowiednim miejscu, a więc przy tak zwanym czarnym kamieniu wstydu, ręka Neptuna wyciągnięta na wysokości pasa wcale nie wygląda jak ręka. Przy placu Neptuna znajduje się biblioteka Sala Borsa, która mieści się w dawnym budynku giełdy. Wstęp do biblioteki jest darmowy. Można zwiedzić wnętrza, poczytać, posłuchać różnych wykładów, czy po prostu odpocząć i napić się kawy. Przez szklaną podłogę lub schodząc do podziemi można zobaczyć pozostałości miasta z czasów etruskich i rzymskich. Przechodzimy na główny plac miasta, Piazza Maggiore. Przed nami Palazzo del Podesta. Piazza Maggiore zawsze tętni życiem. Jest tutaj mnóstwo ludzi przyglądających się ulicznym artystom. Niektórzy przyłączają się do występów, a niektórzy po prostu siedząc na schodach łapią bezcenne promienie słońca. Z Piazza Maggiore można również odjechać takim pojazdem do Sanctuario Madonna di San Luca. Od zachodu plac zamyka Palazzo Comunale, zwany też Da Curzio, monumentalny zespół architektoniczny z XIV wieku z wewnętrznym dziedzińcem. Obecnie jest siedzibą władz miasta Bolonia, a w budynku mieszczą się miejskie zbiory sztuki Bolonii i Muzeum Morandi.
Na tyłach Palazzo da Curzio mieści się przyjemny plac z zabytkową studnią. Przed nami największy budynek przy Piazza Maggiore, Bazylika Świętego Petroniusza. Obecnie 5. co do wielkości świątynia w Europie. Zwróćmy uwagę na niedokończoną fasadę bazyliki, której dolna część pokryta jest marmurem. Ta późnogotycka podstawa, zaprojektowana przez Antonio di Vincenzo, ozdobiona jest płaskorzeźbami przedstawiającymi świętych. Budowę świątyni rozpoczęto w XIV wieku, ale wtedy nie osiągnęła planowanych rozmiarów. Podobno miała zostać rozbudowana w XVI wieku i przewyższyć wielkością Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie. Papież Pius IV zablokował realizację tego projektu. Gotyckie wnętrze świątyni z charakterystycznymi łukami i monumentalnymi kolumnami robi wrażenie, a oprócz kilku kaplic w nawach bocznych, drewnianego krucyfiksa w centralnej części, możemy zobaczyć tutaj najstarsze na świecie, bo pochodzące z XV wieku funkcjonujące organy. Ciekawostką jest również zegar słoneczny z XVII wieku z 67-metrową wskazówką. Po lewej stronie Piazza Maggiore, idąc pod cieniami przy Via Archiginnasio, znajdziemy Museo Civico, miejskie muzeum archeologiczne, w którym zobaczymy cenne zbiory podzielone na sekcje: etruską, celtycką i grecką, rzymską i egipską. Na tyłach Bazyliki San Petronio znajduje się Piazza Galvani ze statuą przedstawiającą tego sławnego uczonego. A po lewej stronie placu mieści się Biblioteca del Archiginnasio. I tutaj powoli dochodzimy do znaczenia przymiotnika dotta, czyli mądra, określającego Bolonię, albowiem budynek, w którego progi wkraczamy, był pierwszą siedzibą Uniwersytetu Bolońskiego. Zaczynamy od ganku o długości około 139 metrów, składającego się z 30 łuków wspartych na kolumnach. Na piętro prowadzą 2 klatki schodowe, gdzie mieszczą się gabinety legisti, a ściany budowli tworzą ogromny kompleks heraldyczny, na który składa się 6000 herbów wymalowanych na ścianach. Na górnym piętrze znajduje się teatr anatomiczny, który został zbudowany przez Antonio Levantiego w 1636 roku. Sala ma kształt amfiteatru, wykonana jest z drewna jodłowego z kasetonowym sufitem, ozdobnym fotelem profesora zwieńczonym baldachimem wspartym posągami 2 nagich mężczyzn pozbawionych skóry. Ściany zdobią posągi lekarzy z czasów starożytnych i współczesnych, między innymi Hipokratesa i Galena. Na środku sali znajduje się stół, na którym wykonywano sekcje zwłok, a widzowie obserwowali ten proces jak spektakl teatralny przy dźwiękach muzyki. Rozpylano również perfumy, by zamaskować nieprzyjemny zapach zwłok.
Teraz znajdujemy się w sali kongresowej, Sala dello Stabat Mater, nazwanej tak na pamiątkę prawykonania Stabat Mater Rossiniego w reżyserii Gaetano Donizettiego, które odbyło się tutaj 18 marca 1842 roku. Biblioteka Miejska Archiginnasio jest największą w regionie i obecnie posiada 850 000 woluminów i broszur. Uniwersytet Boloński został założony już w 1088 roku i jest najstarszym uniwersytetem cywilizacji zachodniej. Dzisiaj liczne jego wydziały umiejscowione są wzdłuż Via Zamboni, a jego główna siedziba mieści się w Palazzo Poggi. Również piękny Palazzo Ercoli jest jedną z siedzib uniwersyteckich. Na Uniwersytecie Bolońskim studiowało wiele wybitnych osób, m.in. Dante Alighieri, Umberto Eco oraz Mikołaj Kopernik. Charakterystycznymi cechami w architekturze Bolonii są wieże, wznoszone w średniowieczu w celach mieszkalno-obronnych. Wówczas było ich w Bolonii około 180. Najwyższe, które przetrwały do dziś, to sąsiadujące ze sobą prawie 100-metrowa wieża Asinellich, na szczyt której można było wejść po pokonaniu ponad 400 schodów, jednak jej odchylenie od pionu dziś jest na tyle niebezpieczne, że wejście na wieżę jest zamknięte. Obok niej widzimy nieco mniejszą wieżę Garisenda, wysoką na jedyne 47 metrów. Na terenie Starego Miasta znajdziemy jeszcze kilka ocalałych wież, m.in. tutaj, przy Piazzetta Prendiparte, ocalała jeszcze jedna wysoka, po 60-metrowa wieża i tutaj z przewodnikiem po dość stromych schodkach, mijając ekspozycje i słuchając opowieści, można wejść na szczyt wieży Prendiparte. Jesteśmy na szczycie 12-kondygnacyjnej wieży i tutaj wyjaśniło się znaczenie kolejnego przymiotnika, czyli rossa. Tak, czerwony kolor przeważa na ceglanych elewacjach oraz dachach budynków miasta. Ale czerwony kolor jest również symbolem liberalnych poglądów mieszkańców Bolonii. Czerwony jest również sos al ragu, ale o tym w segmencie kulinarnym. W dawnych czasach Bolonia poprzecinana była siecią kanałów,
które służyły do transportu towarów, oraz ich wody napędzały maszyny, m.in. do produkcji jedwabiu i młynów. W latach 50. i 60. XX wieku większość kanałów zasypano. Jeden z nich można podziwiać z mostku Il Mulino przy Via Piella. Po jednej stronie na otwartą przestrzeń, a po drugiej przez urocze okienko. Jeszcze jeden kanał znaleźliśmy niedaleko Porta San Felice, ze śluzą zbudowaną w 1208 roku na rzece Reno. Na budynku zamontowano 2 żelazne kraty, które służyły do zatrzymywania gałęzi niesionych przez prąd wody oraz zapobieganiu nielegalnego wpływania towarów i ludzi do miasta. I jeszcze jeden kanał znaleźliśmy w dzielnicy Saragozza. Jeśli wybierzecie nocleg w dzielnicy oddalonej od Starego Miasta, tak jak my w dzielnicy Saragozza, to warto zorientować się, jak kursuje komunikacja miejska w Bolonii. W Bolonii kursują autobusy oraz trolejbusy. Bilety kupicie na ich pokładzie. Tutaj z przystanku Martini linią numer 14 dojedziecie do centrum miasta, a linią numer 21 do dworca kolejowego. Pojawiło się aperitivo, apetyt zaostrzony, a więc czas na segment kulinarny. Udajemy się na Via Peschiere Vecchie, ponieważ jest to najlepsze miejsce, by rozwiązać tajemnicę ostatniego przymiotnika grassa, czyli tłusta, za sprawą bolońskich słynących z kaloryczności potraw podawanych w licznych trattoriach i restauracjach. Przy Via Peschiere Vecchie znajduje się również Mercato. Duży wpływ na ilość miejsc gastronomicznych miał Uniwersytet Boloński, a właściwie studenci przybywający tutaj z całego świata, których trzeba było nakarmić. Podstawą kuchni bolońskiej są makarony jajeczne, pierożki, tortellini w najróżniejszych wersjach, lasagne, mięsa wieprzowe i wołowe, szynki i królowa, mortadella oraz sery. Na każdym kroku można tutaj zjeść treściwą piadinę napakowaną po brzegi doskonałymi składnikami pochodzącymi z regionu Emilia-Romagna, skropione odrobiną aceto balsamico di Modena. Sprawdziliśmy również, czy istnieje spaghetti bolognese. Jak już chyba wszyscy dobrze wiecie, taka potrawa nie figuruje w menu tutejszych restauracji. Tutaj w Bolonii podawane jest tagliatelle al ragù, którego Krzysiek jest smakoszem. Charakterystyczną potrawą jest również tortellini al brodo, czyli w rosole z kapłona. Jeśli jesteście zwolennikami lżejszej kuchni, to oczywiście można zjeść po prostu sałatkę. W porze obiadowej i we wszystkich popularnych miejscach są naprawdę tłumy ludzi, a na stolik trzeba swoje odstać w kolejce.
Jeśli chodzi o wina, to emblematycznym w tym regionie jest lekko musujące czerwone wino Lambrusco. A po obiedzie koniecznie trzeba wpaść na espresso i zjeść coś małego, coś słodkiego na deser. O Bolonii mówi się również, że jest miastem, w którym nie pada deszcz. No, może nie do końca jest to prawda, ale prawdą jest, że nie potrzeba parasola i nie zmokniesz, ponieważ można chodzić pod arkadami, z których słynie miasto, a ciągną się one wzdłuż ulic kilometrami. Ale to nie ochrona przed deszczem lub słońcem była powodem powstania tak licznych podcieni, lecz konieczność rozbudowania domów mieszkalnych w czasie, gdy powstawał uniwersytet i miasto musiało pomieścić setki studentów. Znaleziono doskonałe rozwiązanie, dobudowując mieszkania na piętrze, nie tracąc przy tym przestrzeni ulicznej. Teraz podziwiamy te najstarsze, drewniane, 9-metrowe w Casa Isolani. Spacerując pod bolońskimi arkadami, które mają w sumie ponad 40 km i są najdłuższymi na świecie, mijamy pałace, galerie sztuki, sklepy oraz restauracje. Arkadami otoczony jest również boloński stadion. Bazylika Madonna di San Luca. My byliśmy tam kilka dni temu i dojechaliśmy tam autobusem. Ale jest jeszcze jedna opcja. Można przejść na pieszo kilkukilometrową trasą pod arkadami. Tak to wygląda. Ale mieszkańcy Bolonii wykorzystują również tę trasę do uprawiania joggingu. Arkadowa droga prowadząca do sanktuarium jest najdłuższą tego typu i jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zaczyna się przy bramie Saragozza i wije się na szczyt Monte della Guardia, a liczba arkad wynosi 666, która miała symbolizować diabła pod postacią węża. Portyk kończy się u podnóża sanktuarium, co nawiązuje do ikonografii diabła, zmiażdżonego stopami Madonny. Deszczowa i mglista pogoda nie pozwalała na podziwianie widoków na miasto, a i cała budowla spowita była mgłą. Ołtarz główny został wzniesiony w 1815 roku według projektu Venturoli, bogato zdobiony brązem i marmurem. Za prezbiterium znajdują się schody prowadzące na trybunę, gdzie we wnętrze przechowywana jest cenna ikona.
Wracamy do centrum Bolonii. Znajdujemy się na Piazza Santo Stefano, przy którym mieści się Bazylika Santo Stefano. Jej powstanie datuje się na V wiek naszej ery, na miejscu świątyni bogini Izydy. Santo Stefano stanowi kompleks świątyń zwanych Sette Chiese, czyli 7 kościołów. Wejście główne do kompleksu prowadzi przez kościół krzyża pochodzącego z VIII wieku. Następnie przechodzimy do kościoła grobu z V wieku zbudowanego na wzór tego w Jerozolimie. Pomysłodawcą projektu miał być sam Petroniusz, biskup i opiekun miasta. Jego relikwie trzymano w kapliczce we wnętrzu kościoła, a następnie przeniesiono do Bazyliki Świętego Petroniusza przy Piazza Maggiore. Jednym z najstarszych i najciekawszych jest kościół świętego Vitalisa i Agricoli. Ceglane mury i sklepienie w stylu romańskim oraz prosty marmurowy ołtarz nadają mu surowy charakter. Po bokach stoją puste już sarkofagi świętych męczenników z wykutymi figurami zwierząt. W Sette Chiese znajdują się również 2 dziedzińce. Ten, który widzimy, to dziedziniec Piłata. Po środku mieści się zbudowana w około 730 roku kopia misy, w której Piłat miał obmywać ręce po wydaniu wyroku na Jezusa. Drugi dziedziniec otoczony jest krużgankami w stylu romańskim i romańsko-gotyckim. Jest tutaj również muzeum ze zbiorami sakralnymi. Dotarliśmy do kolejnej z 10 ocalałych bram miasta, Porta Castiglione. W jej sąsiedztwie znajdują się ogrody Małgorzaty. Przyda się odrobinę oddechu na łonie natury, mimo nieciekawej pogody, po tylu zabytkach. Ogrody Małgorzaty to super miejsce na spacer lub piknik lub wpatrywanie się w szereg fontan umiejscowionych w sporej sadzawce, w której można zobaczyć pływające żółwie czerwonolice. Czas opuścić ten przyjemny zakątek, bo przed nami jeszcze kilka muzeów. Zaczniemy na Via Zamboni w Palazzo Poggi, czyli siedzibie rektora Uniwersytetu Bolońskiego. Zbiory muzeum są naprawdę imponujące i zaspokoją fanów różnych dziedzin nauki, od historii naturalnej, fizyki, chemii, geografii czy anatomii człowieka. Można zapoznać się z niezwykłą postacią Anny Morandi Manzolini, urodzonej w 1716 roku. Nauczyła się ona anatomii od swego męża lekarza. Zasłynęła jako zdolna anatom i wkrótce mianowano ją asystentką, a później kierowała katedrą anatomii Uniwersytetu Bolońskiego. Anatomia zawdzięcza jej wiele odkryć.
jako pierwsza zaczęła tworzyć woskowe modele biologiczne i anatomiczne, później powszechnie używane w szkołach wyższych. Wizyta w muzeum będzie to również gratka dla miłośników architektury, ponieważ wnętrza, w których zgromadzone są zbiory, zwłaszcza freski, robią wrażenie. W sąsiedztwie Palazzo Poggi znajdziecie również bolońską pinakotekę, Muzeum Mineralogiczne i Muzeum Geologiczne Giovanniego Capelliniego, a u zwieńczenia ulicy Zamponi znajduje się kolejna brama miejska Porta San Donato. Kolejne ciekawe miejsce to Muzeum Instrumentów Muzycznych, mieszczące się w Palazzo Sanguinetti, z przepięknymi wnętrzami, w których zgromadzono oprócz wielu instrumentów muzycznych również oryginalne partytury oraz listy wielkich kompozytorów. Muzeum dysponuje również bogatymi zbiorami literackimi dotyczącymi historii muzyki. Palazzo Davia Bargellini. Tutaj mieści się Miejskie Muzeum Sztuki Przemysłowej. Zróżnicowana kolekcja sztuki użytkowej obejmuje ceramikę, szaty liturgiczne, klucze, klamki, marionetki z ulicznych teatrów, meble, obrazy oraz pozłacany powóz. Kolekcja określana jest jako ciekawostka dawnej Bolonii. Przenieśmy się do współczesnych czasów i zajrzyjmy do galerii Cavour. Jest tu jakby luksusowo. Na koniec zajrzymy do bolońskiego ogrodu botanicznego. Zaczynają kwitnąć jaśminy, a więc zapach jest obłędny. Wśród wielu roślin możemy tu znaleźć również te, które są ważnym elementem we włoskiej kuchni, czyli karczochy, fenkuł, szałwia i oczywiście oliwki. A także cytrusy, bo przecież nie wyobrażamy sobie spritz aperol bez pomarańczy. Pora na podsumowanie. Bolonia jest bardzo ciekawym miastem. Oczywiście nie zdołaliśmy zobaczyć wszystkiego, bo miasto oferuje naprawdę bardzo dużo, a świadczy o tym wielkie zainteresowanie turystów. A co zrobiło na mnie największe wrażenie? Oczywiście bolońskie arkady.
Dziękuję, że dotrwaliście do końca filmu i jeśli Wam się podobał, to łapka mile widziana. Do zobaczenia i już zapraszam na następny odcinek z Emilii Romanii.